Witajcie kochani. Zapraszam Was dzisiaj na pyszny przepis na drożdżówki. Kolejne bułeczki. Wiecie, że je uwielbiam. Tym razem z budyniem i lukrem kokosowym. Wyglądają pięknie i smakują jeszcze lepiej. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem w opisie. Zaczynamy od przygotowania ciasta drożdżowego. Przygotowuję je na suchych drożdżach, więc mogę od razu robić, nie musimy robić żadnego rozczynu wcześniej. Mam tutaj 500 g mąki pszennej tortowej w misie Robota. Dodaję do niej jedno jajko, ale je troszeczkę rozbełtam. Dodajemy do środka. Dodaję również 60 g cukru. Mam również 300 ml ciepłego mleka. Dosypuję sobie do niego opakowanie drożdży. To jest 8 g suszonych. Jeśli byście chcieli używać świeżych drożdży, to oczywiście możecie. Wtedy używamy 25 g świeżych drożdży. Zamieszam i również dodam do misy Robota. Mam przygotowane jeszcze 50 g roztopionego, lekko ciepłego masła i dodam je, tak jak to w większości moich wypieków, jak już zaczną się składniki ze sobą łączyć. Do ciasta jeszcze dosypuję szczyptę soli. I wyrabiamy. Składniki się połączyły, możemy dodawać masło. Wyrabiamy jeszcze z masłem kilka minut, aż ciasto wchłonie całe masło. I gotowe. Ciasto jest jeszcze luźne, lejące lekko, ale takie ma być na razie. Nakrywamy folią spożywczą i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 1 godzinę. W międzyczasie przygotuję sobie budyń. Mam pół litra mleka, wlewam 400 ml do rondelka i zagotowuję. 100 ml zostawiam. W misce ucieram sobie 4 żółtka z 50 g cukru, 2 łyżeczkami cukru waniliowego, ucieram, aż zrobią się jaśniejsze. Żółtka wyraźnie pojaśniały. Mogę dolać do nich pozostałe mleko, 100 ml. Zamieszam i dodam jeszcze 40 g mąki ziemniaczanej. I gotowe. Mleko mi się już zagotowało, więc mogę dolać utarte żółtka z cukrem i z mlekiem. Wszystko dokładnie. I mieszamy, cały czas gotując na małym ogniu, aż ugotujemy gęsty budyń. Zagotowany wyłączamy. Budyń nakrywam folią spożywczą, tak żeby dotykała bezpośrednio budyniu. Wtedy wystygnie, ale nie zrobi się skorupa. Musimy go teraz wystudzić. Minęła godzina, ciasto urosło. Możemy go wyjąć na posypany mąką blat. I ponownie zagnieść. Dodajcie tyle mąki, ile będzie potrzeba, żeby się nie lepiło. Teraz tej mąki pójdzie już zdecydowanie mniej. Jeśli byśmy dodali od razu na samym początku przed wyrastaniem, mąki poszłoby dużo więcej. A ciasto byłoby bardziej twarde. Mięciutkie ciasto musimy podzielić na 12 części.
każdej części zagniatamy małą bułeczkę okrągłą i układamy na blaszce od piekarnika. I tak robimy z każdą kolejną. Bułeczki jeszcze odrobinę urosną, więc zostawiamy je w odstępach. Gotowe bułeczki odstawiamy do napuszenia na około 10-15 minut. W międzyczasie rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni góra-dół. Po 15 minutach bułeczki już się napuszyły. Szklanką, którą obtoczyłam odrobinę mąką, dociskamy środek naszych bułeczek, tak żeby był naprawdę płaski na środku. I teraz budyń. Przestudzony budyń układamy w miejscu na środku naszej bułeczki. Tyle, ile się zmieści. Ciasto dookoła bułeczek smarujemy roztrzepanym jajkiem. Tak przygotowane bułeczki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół i pieczemy około 20-25 minut, aż się ładnie zarumienią. Ja piekę obie blaszki naraz, ale pod koniec pieczenia zamienię je miejscami, żeby obie ładnie się zarumieniły. I gotowe. Teraz lukier. Mam tutaj szklankę cukru pudru, dodaję sobie do niej sok z połowy cytryny i odrobinę wody. Zwykłej wody zimnej. Nie za dużo. Zawsze możemy dodać jeszcze trochę, jak jest za gęsty. Mieszamy. Mieszamy dokładnie. I gotowe. Bułeczkę smarujemy lukrem. Ja smaruję tylko dookoła, nie na budyniu. I obsypuję wiórkami kokosowymi. Oczywiście, jeśli nie lubicie, możecie je po prostu pominąć. Możecie dodać w zamian mielone orzechy lub migdały. I robię tak z każdą kolejną bułeczką. Są po prostu pyszne. I wyglądają również pysznie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!